Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan dr Paweł Chorodecki z Zakładu Ekologii. Z wykładu dowiemy się m.in. czym jest dekompozycja oraz czy skład gatunkowy drzewostanu wprowadzonego w toku rekultywacji wpływa na tempo odtwarzania wierzchnich warstw gleby. Czy w celu uproduktywnienia terenów zdewastowanych i zdegradowanych korzystniej jest zakładać drzewostany a może jednogatunkowe? Podczas niniejszej prezentacji przedstawię wyniki badań naukowców z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Wyniki, które ułatwią rozwiązanie tego dylematu. Rekultywacja to systemowa działalność zmierzająca do przywrócenia pierwotnego wyglądu i właściwości glebom, środowisku i krajobrazom zniszczonym przez przemysł. Jednym z kierunków rekultywacji terenów zdewastowanych i zdegradowanych jest rekultywacja biologiczna, której nadrzędnym celem jest wytworzenie lub odtworzenie oraz utrzymanie wierzchniej warstwy gleby. Ostatnim jej etapem najczęściej jest zalesienie rekultywowanych terenów. Rekultywacją obejmuje się tereny zdewastowane i zdegradowane, które według Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku obejmowały około 0,2% obszaru Polski. Pomimo ich punktowego występowania stanowi to ponad 62 tysiące hektarów. Większość takich terenów, około 60%, była w przeszłości rekultywowana w kierunku leśnym. I gdyby zachować ten trend, moglibyśmy zyskać w naszym kraju ponad 37 tysięcy hektarów nowych lasów, co odpowiada powierzchni 2 średniej wielkości nadleśnictw. Problemy związane z rekultywacją terenów poprzemysłowych przedstawię pokrótce na przykładzie zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Góra Kamieńska, bo taką nazwę geograficzną nadano zwałowisku, to sztuczne wzgórze o wysokości prawie 406 metrów nad poziomem morza i wysokości względnej wynoszącej blisko 200 metrów. Usypywanie góry zakończono w 1993 roku po 16 latach prac. Do jej tworzenia wykorzystano ponad 1,350 milionów metrów sześciennych nadkładu z pobliskiej kopalni odkrywkowej. Górę Kamieńską przeznaczono w większości do rekultywacji leśnej. Warstwa drzewostanu na zwałowisku charakteryzuje się względnie dużą różnorodnością gatunkową. Jednakże największy jej areał, ponad 50%, został obsadzony brzozą brodawkowatą oraz sosną zwyczajną. Pracownicy Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili na tym terenie szereg badań naukowych, dokonując oceny tamtejszych ekosystemów. Najważniejszym elementem naszych badań była ocena stanu wierzchnich warstw gleby ze szczególnym uwzględnieniem warstwy ściółki. W tym celu w lasach zwałowiska założyliśmy szereg doświadczeń dekompozycyjnych, polegających na badaniu przebiegu rozkładu liści 14 gatunków drzew. Zajrzeliśmy również w głąb profilu glebowego, sprawdzając, czy po 20 kilku latach od założenia drzewostanów poszczególne gatunki drzew zostawiły w nim swój ślad. Skupiliśmy się m.in. na badaniu zawartości materii organicznej w wierzchnich warstwach gleby, zawartości węgla organicznego, azotu, badaliśmy gęstość objętościową gleby, jej odczyn, pojemność wodną, porowatość oraz miąższość poziomu próchnicznego. Sprawdziliśmy również, czy zbiorowiska organizmów glebowych różnią się w zależności od gatunku drzew budujących drzewostan. W tym celu badaliśmy sukcesję drapieżnych roztoczy z rzędu mezostigmata w rozkładającej się ściółce oraz w podściółkowej warstwie gleby. To wszystko miało na celu wytypowanie najlepszych składów gatunkowych drzewostanów do rekultywacji tego typu terenów poprzemysłowych. Analizując pozyskane dane, we wszystkich doświadczeniach dekompozycyjnych wykazano statystycznie istotne różnice w tempie rozkładu liści w zależności od gatunku drzewa oraz składu gatunkowego drzewostanu. Liście olszy czarnej na przykład rozkładały się znacząco szybciej od liści dębu szypułkowego, tracąc w ciągu roku prawie 4 razy więcej masy w tych samych warunkach drzewostanowych, w tym przypadku w drzewostanach mieszanych. Ciekawie przebiegał rozkład liści tego samego gatunku drzewa w różnych drzewostanach porastających zwałowisko. Liście olszy w drzewostanach macierzystych, to znaczy w tym przypadku olszowych,
rozkładały się o 60% szybciej niż w drzewostanach sosnowych oraz blisko 8% szybciej niż w drzewostanach mieszanych. Spośród wszystkich badanych gatunków drzew, liście 9 były badane pod kątem przebiegu dekompozycji w co najmniej 2 wariantach drzewostanowych. W każdym przypadku ich rozkład przebiegał znacząco wolniej w drzewostanach sosnowych niż w drzewostanach mieszanych bądź macierzystych, to znaczy z dominacją gatunku, którego liście podlegały badaniom. Porównując przebieg ich rozkładu pomiędzy drzewostanami mieszanymi i macierzystymi, te różnice nie były już tak znaczące. Wyjątek stanowiły liście brzozy, które rozkładały się znacznie szybciej w drzewostanach mieszanych niż w brzozowych. W naszych badaniach wykazaliśmy, że szybkość rozkładu ściółki liściowej wzrastała wraz z sumaryczną zawartością magnezu, wapnia, fosforu i potasu w świeżo opadłych liściach. Wielu autorów wskazało, że liście brzozy i sosny charakteryzują się niską zawartością tych pierwiastków w porównaniu do wielu innych rodzimych gatunków lasotwórczych. Jednakże powolna dekompozycja materii organicznej może również przynosić profity, bo im wolniejszy proces dekompozycji, tym większa część materii organicznej będzie humifikowana, a to z kolei wiąże się ze zwiększoną akumulacją węgla. Jednakże w tak surowych warunkach gruntów poprzemysłowych bardziej pożądane jest użyźnienie siedlisk, a to jest znacząco wydajniejsze przy szybkim rozkładzie, gdzie za sprawą procesu mineralizacji związki organiczne w rozkładanym materiale są relatywnie szybko ponownie dostępne dla roślin. Odzwierciedleniem tego są właściwości fizykochemiczne organicznej warstwy gleby, czyli ściółki, pod okapem drzewostanów różnych gatunków. Na załączonej grafice widzimy, że pod okapem drzewostanów mieszanych ilość fosforu oraz potasu jest znacząco wyższa od ilości tych makroelementów we wszystkich pozostałych drzewostanach. Ilość magnezu oraz wapnia jest tam również wyższa niż w drzewostanach sosnowych czy brzozowych oraz zbliżona do ilości w drzewostanach innych badanych gatunków liściastych. Nasze badania glebowe potwierdzają korzystny wpływ drzewostanów mieszanych na właściwości fizykochemiczne gleb. Większość badanych cech miała znacząco lepsze wskaźniki w drzewostanach mieszanych niż w monokulturach sosnowych i brzozowych oraz lepsze lub porównywalne do jednogatunkowych drzewostanów gatunków liściastych, takich jak dąb przypółkowy, olsza czarna czy robinia akacjowa. Na przykład zawartość azotu w poziomie organicznym gleby była na takim samym wysokim poziomie, co w drzewostanach olszy czarnej i robini akacjowej, a więc gatunków zdolnych do asymilowania azotu atmosferycznego. Nasze badania zgrupowań drapieżnych roztoczy z rzędu Mesostigmata wykazały, że ich bogactwo gatunkowe, wskaźnik dominacji gatunkowej, a przede wszystkim całkowita liczebność były zdecydowanie większe w drzewostanach mieszanych niż w monokulturach sosnowych lub brzozowych. Na podstawie uzyskanych wyników możemy wnioskować, że zgrupowania destruentów będących pokarmem dla Mesostigmata również są lepiej rozwinięte w tychże drzewostanach. Lasy mieszane stwarzają zatem bardziej odpowiednie warunki dla zbiorowisk tych organizmów. Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z przeprowadzonych badań, stanowią o niewystarczającej mocy siedliskotwórczej drzewostanów sosnowych i brzozowych w porównaniu z drzewostanami mieszanymi. Dlatego planowanie drzewostanów wielogatunkowych na terenach zdewastowanych i zdegradowanych może wspomagać proces dekompozycji, przyspieszając znacząco użyźnienie siedlisk. Gwarantują one bowiem relatywnie szybkie tempo odtwarzania się wierzchnich warstw gleb w stosunku do monokultur sosnowych i brzozowych, stanowiących zwykle znaczny odsetek powierzchni zalesianych gruntów poprzemysłowych. Drzewostany mieszane mogą też szybciej uproduktywnić tereny zdewastowane. Dla przykładu, aby przyspieszyć dostarczanie składników pokarmowych dostępnych dla biocenozy, należy zwiększyć udział takich gatunków jak klon jawor, wiąz szypułkowy, olsza czarna czy jesion wyniosły. Zwłaszcza, że ich drewno mogłoby w przyszłości przynieść relatywnie wysokie dochody. W przeciwieństwie do monokultur gatunków liściastych, w których proces glebotwórczy może przebiegać w podobnym tempie, drzewostany wielogatunkowe rozpraszają również ryzyko hodowlane związane z wrażliwością niektórych gatunków na trudne warunki siedliskowe. Nie należy jednak zupełnie rezygnować z wprowadzania brzozy i sosny na terenach zrekultywowanych. Jednakże powierzchnia drzewostanów tych gatunków, pomimo ich ekologicznych przystosowań do rozwoju na ubogich siedliskach, powinna zostać ograniczona. Głównie ze względu na niedostateczny rozwój organicznych warstw gleby pod okapem tych pierwszych lub ograniczony rozwój organizmów glebowych pod okapem tych drugich.
Sosnę i brzozę należy jednak wprowadzać w miejsca, gdzie żaden inny gatunek nie przetrwa ubogich warunków.